No dobra, pospaliśmy do 9:00, wyspaliśmy się. Monia się ogarnia, ja idę do Spara po jakieś zakupki na szybkie śniadanko. Sam jestem ciekaw, ile kosztują podstawowe produkty w Portugalii. Także zaraz się przekonamy. Wiadomo, że też może być troszkę drożej tutaj, bo jesteśmy w takiej miejscowości, która no w cudzysłowie jest raczej mocno turystyczna. Dużo ludzi tu przyjeżdża. Wczoraj też widzieliśmy tutaj sporo anglojęzycznych osób. No ale generalnie myślę, że mniej więcej można przyjąć te ceny za takie średnie. Także idę zrobić zakupki, zjemy coś i ruszamy dalej. Jeszcze nie wiemy gdzie tak naprawdę, bo dotarliśmy tutaj dużo wcześniej, więc troszkę trzeba zmienić plan podróży i zobaczymy co dalej. Hello, hi. It's for sale? How much is it? It's 450. 150. Okay. It's good for beginning? Yes, very nice. Okay. And where I can buy some lessons here? Surf lessons? Yeah. In the city? Okay. I need to consider. Yeah. Nice. You have magnets also, like souvenirs? Yes, many. Okay, so I'm going to Spar to buy some grocery, and after I come back, Okay. I will come to buy some magnets. Thank you so much. Have a good day. Sagres to też miasteczko surferów i jak widać nawet w kiosku zwykłym można kupić chyba używaną deskę surfingową za 450 euro. No nieźle po prostu. Są też tutaj szkoły nauki surfowania. Wczoraj też widzieliśmy surferów. No ciekawy klimat, nie? Fajnie, fajnie, naprawdę. No dobra, niby zrobiłem najpierw zakupy, tam powiedzmy wędlinka 3 euro, ser 2 euro, bułki 45 eurocentów. No ale w końcu zdecydowałem się odłożyć to wszystko i kupiłem gotowe kanapki. Na pewno generalnie wychodzą drożej niż produkty, które bym kupił. Aczkolwiek no nie zjedlibyśmy, nie musiałbym kupić całą sałatę, całego pomidora. Musielibyśmy zjeść 150 gramów sera. Więc generalnie te zakupy wyszłyby mnie drożej niż 3 kanapki. Jakiś pan zaczął coś gadać, jak mnie słucha, jak mnie słyszy. No więc generalnie zapłaciliśmy 7,50 za 3 duże kanapki z pomidorkiem, sałatą, serem i wędliną. No i generalnie wyjdzie to taniej niż jakbyśmy kupili mnóstwo składników, a tych składników na pewno by zostało. No także dlatego taka akcja. Po drodze jeszcze kupiłem magnesiki, no i wracam teraz do Moni. Mamy coś słodkiego, pani mi też to poleciła w parku. No i ciśniemy. I ciekawe, nie mam telefonu ze sobą, mam nadzieję, że go nie zgubiłem, tylko po prostu w pośpiechu zostawiłem w pokoju. Oby tak było, bo się zdziwiłem, jak chciałem zapłacić kartą, czyli telefonem. Na szczęście miałem portfel. Dobra, bo już jest gorąco, ja idę w puchówce. Idziemy jeść. Cześć koteł. Liczysz sobie łapkę? Nie będę cię głaskał. No śmieszny jesteś. A tu stoją nasze furki. Jedna furka, druga furka i brama. Dzień dobry. Patrz jaki koszyk pyszności dla Ciebie. Tak. Proszę bardzo. Taką mamy kuchnię, to jest część wspólna w naszym, powiedzmy, apartamencie. Kurczę, mamy tarasik z grillem, no ale nie będziemy używać. A nie, to sztuczne. Sznurek do prania, szkoda, że wczoraj nie wiedzieliśmy. Ale może i tak byśmy nie prali. Taki chill out room. A to jest nasz pokoik, oczywiście z naszym bałaganem. Z pięknym widokiem. Najlepszy widok na świecie. I za to zapłaciliśmy 50 euro za 2 osoby. Uważamy, że to super cena za coś takiego. No i blisko, w sensie do motocykli, nie trzeba dźwigać bagażu na 4. piętro, bo zazwyczaj tani booking to 4. piętro i bez windy. Ja ile zapłaciłem za to? 40. Nie patrz. Już popatrzymy. Daj talerz.
Dojechaliśmy na przylądek Świętego Wincentego. To właśnie jest najbardziej wysunięty na południowy zachód punkt Europy. Ten mały cypelek właśnie wskazuje tam o Amerykę Południową, która być może niedługo będzie naszym celem. Czas pokaże. No ale jest tu pięknie. Tutaj jest latarnia, którą wczoraj widzieliśmy z Sagres i strasznie tutaj wieje. Jest sporo ludzi, ale przypuszczam, że w sezonie jest ich dużo więcej. Także pochillujemy tu dosłownie minutkę czy dwie i jedziemy dalej. Właśnie jestem w zamkniętym kasku, bo strasznie tutaj wieje. A tu jest Monia. Monia, pokaż się pięknie. Kurczę, ale klify. Nieźle. Dodam tylko, że jeżeli chodzi rzeczywiście o południowe wybrzeże Portugalii, no to moim zdaniem warto tutaj dotrzeć. I to jest chyba tak naprawdę takie jedyne spokojne miejsce, gdzie można dojechać motocyklem, gdzie coś widać, gdzie motocykle są na widoku i można popodziwiać rzeczywiście na spokojnie walory tego kraju. Także no ten przylądek i miasto Sagres to naprawdę jest godne polecenia. Warto tutaj to odwiedzić w Portugalii, bez dwóch zdań. O, co to za Moniek? Fajnie. Dla mnie się to podoba. Proszę Państwa, jesteśmy w miejscowości Caira Pateira. Dobrze powiedział? I przed Państwem rozpościera się przepiękny widok na plażę. Sines? English, English? you need to turn back. Okay. On the turnabout left. The Okay. next turnabout 6-7 kilometers ahead. Left again. Okay. Thank you so much. Do you know what me foot? Cinch. Okay. Have a good day. Bye. Nice drive. Thank you.
Czekaj, zrobimy, jak to się mówi, ASMR, tak? Nie wiem. Tak, takie. To jest ASMR? No, takie co babki tam kruszą coś tam i w ogóle tam... Aha, nie wiem, nie znaju. Jemy pistację i patrzymy se na fale. Na ocean, bo jesteśmy nad Oceanem Atlantyckim, a nie nad morzem wyjątkowo. Bardzo dobre pistacje. Jednak podjęliśmy decyzję, że jedziemy chyba w stronę Lizbony, czyli... No tak, podjąłem taką decyzję, Aha. bo Ja generalnie jesteśmy cały już czas blisko. Nic nie wiem. No, bo mieliśmy taki mały dylemat, ja w sumie miałem dylemat, byłem taki, nie wiem, niezdecydowany, bo generalnie ta Portugalia jakoś mnie nie co robi? Nie porywacie. O, nie porywa. No są ładne miejsca oczywiście, ale trzeba do nich się dostać i dostajemy się do nich po prostu zwykłymi drogami, niekiedy podobnymi do polskich dróg. No ale jednak pojedziemy do Lizbony prawdopodobnie, zobaczymy takie, jak sobie to nazwałem, europejskie San Francisco. Są tam fajne tramwaje, jest podobno jeden z największych lub najdłuższych, chyba najdłuższy nawet mostów w Europie. Jest też most, który wygląda jak w San Francisco. No zobaczymy jaki tam klimacik, a potem będziemy powoli wracać w stronę Hiszpanii. No tak go próbowałam przekonać od samego początku, ale dopiero teraz podjął taką decyzję. Tak, tak. Co się nie namarudził, to jego. Ale generalnie piękne fale były, takie wielkie momentami. No jak tsunami. Fajnie, fajnie. No szkoda, że nie ma takiej drogi nad wybrzeżem. Tu się pokazuj, Monia, do tego. No bo to na ciebie cały czas. No nie, ty się Wykrywa chowasz. brodę i... Ty się chowasz w kadrze i dlatego cię nie ma. No, także pochillujemy sobie, jedziemy dalej, jest gorąco. Tak, trochę pali. Słońce. Zrobiliśmy zakupki w Intermarché portugalskim. No drożej jest niż w Polsce, ale ogólnie zależy co. No większość jest drożej. Zapłaciłam 14 chyba euro za 8 bułek, 2 piwka zero, paprykę, pomidora, ogórka i szynkę, ser i no nie leć tak, bo nie nadążam za tą kamerą i 2 deserki i... No i chyba to wszystko. Także no w sumie będziemy mieli i na śniadanie, i na kolację. No, także no spoko, tanio nie jest, ale jest ok, ale na przykład owoce morza były bardzo tanie i ryby tam na stoisku, bo za takie duże opakowanie krewetek, takich naprawdę dużych, nie takich malutkich jak u nas, no to jest jakieś 8-9 euro, więc bardzo, bardzo fajnie. Także jedziemy teraz na nocleg, który Borkowski wynalazł, na Overlanderze. Jakiś fajny taki kempingo pensjonat, jakichś podróżników, także zobaczymy jak to będzie wyglądało i chyba tam się rozbijemy namiocikiem za 20 euro. Polski bocian. Hello, hi. Jaki busik w ogóle. Super. Where can we... Hello. It's good here? Okay. Nice to see you. My name is Borek. Hello, hi. Welcome. Monica, we're not gonna move your car, so Okay, perfect. Thank you so much. Very nice bus. Looks great. Chodź do wody. O, jakbyś mnie tak tałowała. Nie, Jest taka koliła. ale on jest ciepły. A ja może też jestem ciepły. Ale mamy kozacką miejscówkę.
Jesteśmy pod Lizboną, jakieś 20 km od Lizbony i wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy takie miejsce w aplikacji iOverlander. Właściciele, którzy ją prowadzą, również są podróżnikami i nocują nas w swoim ogrodzie za 20 euro. Po prostu rozbiliśmy sobie tutaj namiot, mamy basen, jesteśmy tutaj sami. O, Monia tam stęka. Jesteśmy tutaj sami, mamy naprawdę super opcje, ciepłą wodę, no i mega cenę, także wrzucimy pineskę na pewno i polecamy używać iOverlander. Przydała nam się na Bliskim Wschodzie i jak widać w Europie też się przydaje, także kosmos. A tego miejsca nie było na Google'ach, nie było go po prostu na Bookingu tak samo, a udało nam się coś takiego znaleźć i tu przyjechać. Szkoda, że nie jesteśmy powiedzmy godzinkę czy dwie wcześniej. Patrzę tam na pieska co robi, bo wtedy byśmy jeszcze w słoneczku się pokąpali, a nie tylko w basenie. Jest super ekstra. I mamy taki mega klimatyczny ogródeczek. I mamy hamaki, i mamy leżaczki, i mamy jakieś tam patio, grilla, w ogóle wszystko tu jest. Wszystko. No moglibyśmy Także tu siedzieć mega. spokojnie 2 dni. Może? Nie, chyba nie. Nie? Przedyskutujemy to później. No fajnie by było może i w sumie, nie wiadomo. Pomyślimy o tym później. Na razie idziemy się schłodzić, już jesteśmy schłodzeni i zjemy kolację. Kupiliśmy zakupki w Sparze, nie, w Intermarché. Intermarché. Ale miejscowa. A tam spaliśmy. Mamy nawet kawkę od pana. Nice. Mamy ekologiczne pomarańczki w cenie kempingu. Coś pięknego po prostu. Monia została fortepianistką. A po co jest ta stopa, Monia? Jeszcze raz. Pompuj tam. Mi taki uciekł kiedyś. No, może mniejszy. Cześć żółwiu. Tył zwrot. Słyszałem historię o pewnym żółwiu, że zjedli go jacyś ludzie, No. a on był nawet się plastiku z morza i umarli ci ludzie Co ty? od toksyn. No i niestety opuszczamy to piękne miejsce, czyli A Casa do Lago. Jedziemy do Lizbony, ale było przepięknie. Mieliśmy basen, mieliśmy hamaczki, mieliśmy piesełki do głaskania. Także było wszystko, czego trzeba. Nawet dostaliśmy kawkę rano i, co było najważniejsze, Był żółw. Tak, to też. Był żółw, który spierdzielił do garażu i pani po niego przyszła. On sobie pewnie powiedział, kurwa, 2 dni tu szedłem i teraz mnie z powrotem do Wracaj na respa, basenu. zrespił Tak. się. Ale najfajniejsze było to, że właściciel jest ogrodnikiem i miał strasznie dużo pomarańczy i postawił taką skrzynkę i ten wyciskacz do pomarańczy, do soków i mogliśmy sobie zrobić świeży sok z pomarańczy organic. Tak, także dajemy wam pinaskę do tego miejsca, bo jest po Jest prostu ekstra. świetne. No i moim zdaniem, jak ktoś wybiera się w okolice Lizbony i po prostu chce spać pod namiotem, to po prostu jest to must have. Tak, tak. I fajnie, tanio, blisko, także polecanko, zostawiamy wam pineskę. I lecimy do Lizbony. Elo! Hej! Opa!